Dobra, te garażowe wyprzedaże, ciąg dalszy, nagrania dotyczące obrony koniecznej z użyciem noża, z wykorzystaniem narzędzia mojego autorskiego projektu, natomiast nie mojego wykonania, bo byłaby pewnie kicha, wykonane przez Forged Blades, naprawdę fenomenalny warsztat utalentowanych jegomości, którzy robili narzędzia dla różnych jednostek, agencji, dla ekstremalnych survivalistów, dla wielu ludzi z całego świata. Stal Udeholm-Sleipner 3 razy bardziej wytrzymała od przeciętnie używanych materiałów przez renomowanych producentów do produkcji ich narzędzi, które tym ostrzem możecie strugać ich ostrza jak ołówek. Ceny, zasady, warunki, promocje, bo przy każdym zakupie macie na kolejny dodatkowe 10%, czyli kupujecie jeden, przy drugim macie 10% zniżki, na trzeci macie już 20% zniżki. Na razie będzie to maksymalny rabat, ale potem już jest każdy kolejny 20% taniej, tak? Czyli prawie bez VAT. Bez VAT nie ma. Fenomenalne narzędzia, naprawdę. Dobra, lecimy z tematem. Muszę się uwolnić, nie mam jak się wydostać, tak? Bo może jestem w takiej przestrzeni, tak jak tutaj, ktoś mnie zaskoczył, może to być jakaś dyskoteka czy coś, więc ludzie ograniczają to, tak? Dowolne inne miejsca. O uwarunkowaniach użycia narzędzi w konkretnych sytuacjach jest w innych nagraniach, w trochę większych szczegółach niż mówimy w tej serii, bo tu się skupiamy na samym użyciu i na reklamie. A pełnia szczegółów rozpatrywanych stricte w danej sytuacji na szkoleniach moich własnych, wspólnych, prowadzonych z weteranem jednostki Grom zimą, winter szkolenia, tam również z użyciem broni palnej, czy autorski program zimny, dobry, zły, brzydki, czyli o rozpoznaniu celu, co jest elementem rozpoznania w ogóle sytuacji, tak? Chociaż może niekoniecznie w zasadzie to jest jedno i to samo, bo żeby rozpoznać odpowiednio cel, to jest to w kontekście sytuacji tak samo. Jedyny człowiek, kurde, w kraju, który, no może już nie, bo się znaleźli kanceliści, kopiści, natomiast tak, fenomenalny program, do którego też uskutecznienia mnie zaprosił, jeśli chodzi o te elementy walki w bliskim kontakcie. Więc też szkolenia z walki w bliskim kontakcie, walki wręcz dla użytkowników broni, no bo też zerknijcie na nasze nagrania, jak to wygląda, kiedy jesteś jak to był w tych bajkach? Fast Draw McGraw. No. Szybkim rewolwerowcem, szybko wyciągasz broń, szybko pociągasz za spust. Jak to się wtedy dzieje, że jesteś znokautowany i płaczesz pod ścianą? Albo krwawisz, albo jedno i drugie. O ile przeżyłeś w ogóle, nie? Więc jak to się dzieje? Dobrze. Mamy więcej ruchomości, chcemy sobie jedną płynną akcją zapewnić możliwość ucieczki z kryzysowej, niebezpiecznej sytuacji, która uzasadnia użycie narzędzia do samoobrony, tak? Do samoobrony albo do obrony koniecznej, bo jeśli chodzi o obronę konieczną, możemy wystąpić w obronie czyjejś. Niekoniecznie to ja muszę być zaatakowany. Zgadza się, czy się nie zgadza? No. Więc łapie mnie, bije mnie, nie mam jak się uwolnić, próbowałem go tam coś uderzać, nie wiem, rozwalił mi już nos, skuliłem się tylko na przetrwanie, dobywam ostrza, tnę po ręce, żeby złamać uchwyt, trzymam dalej, zagarniam na drugą stronę i teraz ręka jak ręka, ma jeszcze drugą, ta może nie wiem jak jest uszkodzona, nieważne co jest, tak? Tnę po ręce tu, może wbicie w triceps, może cięcie po tricepsie, tak? Nie ten, to tym haczykiem, bo droga, to nie chcę, bo ja nie jestem bez hajsu. Ała, włosy, kurde. Kara. Właśnie dlatego miałem ksywkę Chuck. Więc raz, hop, jednym ruchem. Nóż, ręka, hop, zrywam, przechodząc od razu atakuję. Czekaj, Bruce, ja opuszczę ten. Przechodząc. Kurde, moje brudne gacie tam leżą. Żarcik majówkowy. Więc od góry. Jednym ruchem. Raz, trzymam za szmaty, przeciągam i od razu wchodzę, co? Od zewnętrznej strony. Hop.
idę, tak? Albo wchodzę za niego, hop, idę i może jeszcze łydka. Na przykład, tak? Bo jeśli będziecie w miarę wprawni w używaniu narzędzi, będziecie wiedzieć, czy to cięcie przeszło, bo w sytuacjach płynnych, dynamicznych, czyli w walce po prostu, brałem udział w teście cięcia. Materiał jeden z najodporniejszych na świecie na przecięcia, tak? Nie jest antyprzecięciowy, ale jest o podwyższonej... Wysoce odporny, o podwyższonej odporności na przecięcie. Nie wiem, czy kiedykolwiek się zdarzyło, że ktoś go przeciął. Nożem, tak go ręcznie, tak? Pierwszym cięciem go przeciąłem. Tak? Ale warunki były idealne. Tu jestem płynnie, jestem w ruchu. Maciuchy, to też ma pewne znaczenie, tak? Nawet jak to nie jest materiał antyprzecięciowy, są to dżinsy, są sztywne, ciasno splecione, jest trochę stretchu dodane, więc to też ma znaczenie przy tej odporności na przecinanie, tak? Nie pykło, widzę, że to jest płytkie, powierzchowne, tak? Więc przechodzę, odchodzę i jest... Było pach. Widzę, że jest tutaj, nie wiem, płytko, tak? To przechodzę i teraz z góry na dół mocnym bach, tak? Bo musiałem. Żeby na pewno przeszło. Bo musiałem, żeby na pewno przeszło, żeby mnie nie gonił. Oczywiście, gdybym to dosłownie ja walczył z nim, użycie przeze mnie noża byłoby prawnie niedopuszczalne i dostałbym zdrowo po dupie za to, tak? Chyba że on byłby jednym z wielu, a ja jeszcze miałem pod opieką kogoś bardzo podatnego na ataki, tak? Na przykład. Wtedy inna sytuacja. Natomiast 1 na 1, ja z nim i jeszcze ja to. Nie tak jak proponują eksperci samoobrony, że Bartek przychodzi, spróba się, popchnął mnie i ja od razu robię sobie wycinanki na nim. Tak nie robimy, nie? Więc jeszcze raz przypominam, warunki dyktują nam taktykę. Więc to nie jest tak, że jest latarka taktyczna, że jest nóż taktyczny. Taktyczny możecie mieć nawet brodzik, pielucha też może być taktyczna, bo żeby dziecko nam nie obsrało pół domu, to taktycznie dobrym rozwiązaniem jest założenie mu tych pieluch na dupę. Więc ta pielucha też jest taktyczna. Są pieluchy na, że mogę wziąć, spiąć mu za głową, też jest taktycznie. Bo akurat miałem w ręce. Może przebieram dziecko, pielucha jest obsrana, tak? I co? Ktoś mnie goś ten, a ja go... I może coś robię, a może nie, bo on już jest właśnie... I co? Było taktycznie? Jak jasny piorun taktycznie, tak? Więc o to chodzi z taktycznością. Taktyka jest to sposób działania. To jest taktyka. I najlepiej, żeby taktyka była dobrana odpowiednio do warunków. Żeby był to odpowiedni sposób działania. Tak? Tyle o taktyczności. Więc jak są tactical jacket, tactical light, tactical knife, tactical gun i w ogóle jest tactical, tylko ci, co używają dużo tactical narzędzi, to... Sami są mało tactical. Tak właśnie, u nich myślenie jest w ogóle nie tactical i jest pełno bzdetów. Żeby wam to udowodnić, odsyłam na kanał Zimy, gdzie analizuję różnych taktycznych geniuszy, którzy robią taktyczne rzeczy. Tak, to tyle. To tyle chyba, tak? Tu mieliśmy wyjaśnione, przedstawione. Materiał Ude-Holm-Sleipner od Forged Blades. To jest finalny model koncepcyjny. Finalny model sprzedażowy będzie troszeczkę inny. Tutaj będzie grzbiet, granica pomiędzy ostrzami wyprowadzony będzie troszeczkę niżej, będzie bardziej przypominał strzałkę. Także generalnie to tyle z największych różnic. Będzie kabura, będzie stal każdy jest handmade, będzie unikalny, zależnie od jeśli zostaną, ale ja bredzę. Po zahartowaniu każdy będzie miał unikalny wzór, unikalny wygląd tych takich, jak tu widzicie, czarnych wykwitów. Każdy będzie ponumerowany, będziecie mieli swoje ostrze
unikalnym numerze. O unikalnym numerze, także tym bardziej warto uczestniczyć w przedsprzedaży, gdzie ostrza, gdzie narzędzia są w niższej cenie, a dodatkowo pierwsze numery. Także naprawdę warto. 3 razy bardziej wytrzymałe niż przeciętne narzędzia wytwarzane przez wiodących producentów. Dlatego jeszcze wnuki waszych wnuków z powodzeniem będą mogły używać tego zakupu. Rabaty się kumulują aż do 20% i od tego momentu każdy kolejny zakup jest automatycznie z takim przyznanym rabatem. Kaburka będzie, mówiłem, będą jeszcze ostrza treningowe, znacznie tańsze, ze słabszych materiałów, bo nie ma takiej potrzeby, żeby to było tak fenomenalnej jakości jak ostrza właściwe. Kochani, to tyle. Rośnijcie w siłę, bawcie się dobrze i bądźcie bezpieczni zawsze.